Cześć, ja jestem Patryk i witam Was na kanale 0100. Dzisiaj będzie dzień z moim daily, czyli RS38Y. Prawie najnowszy, a na pewno najładniejszy RS. Niby zwykły hot hatch, nie rzucający się w oczy, delikatnie poszerzony, lekko obniżony względem zwykłej A3, ale jest rekordzistą w swojej klasie na Nürburgringu. Wykręcił czas 7 minut 40 sekund. Jeszcze parę lat temu to były czasy, które wykręcały super samochody. A przecież RS to zwykły mały kompakt, którym jeździsz po górki i do pracy. Pewnie nieraz słyszeliście, że RS3 ma super brzmienie. Niestety dźwięk jest bardzo stłumiony przez te wszystkie unijne normy emisji, regulacje, GPF-y i tym podobne. Tragedia. Pod maską rzędowe 5 cylindrów z charakterystyczną sekwencją zapłonów, która daje właśnie ten wyjątkowy dźwięk rasowej rajdówki. 2,5 litra pojemności, 400 koni, 500 N i 0-100 według producenta 3,8 sekundy. Ale to zweryfikujemy sobie za chwilę. Silnik ten montowany jest też m.in. w TTRS, w Cuprze Formentor oraz w poprzednich generacjach RS3, jak i w następnych. Natomiast podobno po raz ostatni był on zamontowany właśnie w RS3 8,5Y, czyli w tym modelu po lifcie, a kolejna generacja będzie miała najprawdopodobniej już tylko 2 litry TSI rzędową 4. I jest to bardzo przykre, więc ostatni moment na zakup tej legendy. A co powiecie na mały test przyspieszenia? Zrobimy sobie procedurę startu. Powiem Wam, jak ją wykonać. Po pierwsze włączamy sobie tryb sportowy. Ja akurat wybieram RS, też jest mi łatwiej, bo jest przycisk na kierownicy. Następnie wybieramy sobie miejsce tak, aby było bezpiecznie. Lewą nóżką maksymalnie hamulec w podłogę. Prawą nóżką gaz w podłogę. Czekamy, aż się obroty ustabilizują i gaz. ,8 sekundy uważam całkiem w porządku. Czekajcie, zrobimy sobie jeszcze drugi pomiar. ,9. To słuchajcie, no ten wynik jest gorszy niż wskazuje producent. Uważam, jest bardzo dobrym wynikiem, który w zasadzie pokonuje większość samochodów takich normalnych, które spotykasz na drodze. A jako ciekawostka, to w zasadzie większość 911 ma gorsze przyspieszenie 0-100, jak właśnie RS3. Więc uważam, że wynik jest ok. Teraz pytanie, jak RS3 sprawdza się jako daily? Dla mnie ideał. Wielkość w sam raz, tym bardziej, że głównie jeszcze sam, ewentualnie z jednym pasażerem i z pieskiem z tyłu. Dodatkowo napęd quattro, a dokładniej mówiąc torque splitter. Dzięki czemu granica przyczepności w tym samochodzie jest naprawdę bardzo daleko i bardzo ciężko jest przegiąć do tego stopnia, żeby stracić nad nim panowanie. Ten samochód naprawdę wiele wybacza. Niby sporo waży, natomiast ja osobiście jakoś bardzo tego nie odczuwam. RS3 daje naprawdę mega dużo frajdy, a dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, ponieważ uważam, iż samochód to nie jest tylko środek transportu, ale również zabawa. Taka dla dużych chłopców. Jedynym, ale za to dość sporym minusem dla mnie są te wszystkie GPF-y i ekowymogi, bo dźwięk w tym samochodzie jest naprawdę bardzo stłumiony i osobiście bardzo mi tego brakuje. Chętnie bym to zmienił, ale szkoda mi utracić gwarancję, gdyż dzisiaj samochody naprawdę bardzo szybko się psują.
a skrzynia DSG ostatnimi laty, no, nie należy do najtrwalszych. Dobra, dość marmolenia. Pobawmy się chwilę. W końcu do czegoś stworzyli Drift Mode. Zobaczymy, czy ten samochód faktycznie potrafi kręcić bączki. Może nie jest to BMW M2 ani Supra, ale moim zdaniem też daje sporo zabawy i na pewno jest dużo bardziej praktyczne. Jeśli się podobało, to łapka w górę i subik i do następnego.